Witam Was wszystkich serdecznie na kanale Tommy PSVR. Czy grając w swoje ulubione gry na PlayStation VR 2 mieliście sytuację, że gogle Wam się przesuwały albo spadały z głowy? Jeżeli tak, to ten materiał jest właśnie dla Ciebie. A to dlatego, że omówię mniej więcej, czy ten headstrap zdaje swój egzamin, albo czy ten headstrap zdaje swój egzamin. Jeżeli jesteś ciekaw, jak to wygląda, jaka jest tego cena, koniecznie zostań ze mną do końca, bo naprawdę warto. A jeżeli jesteś tutaj ze mną pierwszy raz, koniecznie zostaw suba i pamiętajcie o pozostawieniu łapeczki w górę. A teraz zapraszam do oglądania. No to witam Was serdecznie jeszcze raz. Tak jak w zapowiedzi tego właśnie filmu, pokażę Wam, jak wyglądają i czy warto kupić takiego headstrapa, czyli jakieś tam, to się nazywają jakieś paski, które wspomagają Wam, że jednak headset PlayStation VR nie będzie Wam się przesuwał podczas grania w swoje ulubione gry. Słuchajcie, ja tylko Wam pokażę, bo ja ten headstrap musiałem już testować, żeby przekazać Wam informację, czy naprawdę warto. Słuchajcie, pokażę Wam tylko szybciutko, co takie pudełko zawiera. Słuchajcie, ono nie jest wcale duże. Co więcej, pokażę Wam też, jak to założyć, jak to wygląda i uwierzcie mi, naprawdę łatwo i ja jestem bynajmniej w szoku. Słuchajcie, w takim pudełeczku znajduje się właśnie ten nasz headstrap. Wygląda on mniej więcej właśnie tak. Na początku, gdy otworzyłem to, mówię sobie, kurczę, plastikowe, ale słuchajcie, to nie jest plastik, to jest naprawdę bardzo przyjemna taka guma, która świetnie, naprawdę, słuchajcie, świetnie. To nie to, że ja chcę reklamować naprawdę tą firmę, ale uwierzcie mi, naprawdę jestem bardzo zadowolony. Choćby dlatego, że ta guma świetnie Wam dopasowuje się do Waszej głowy, a co dalej z tym, pokażę Wam później. W pudełeczku oczywiście instrukcja, gdzie macie pokazane, jak to wszystko założyć. Dodatkowo dostajecie, nawet pomyśleli o czymś takim, dostajecie taką małą zamszową torebeczkę i już Wam pokażę, do czego ona służy. Słuchajcie, ja to odłożę na razie na bok. Instrukcja nam już nie będzie potrzebna. To nam też nie będzie potrzebne. Weźmiemy sobie nasze gogle. Słuchajcie, tu jest coś takiego, że no wpinamy tutaj nasze słuchaweczki, więc wyciągamy słuchawki. Wyciągamy tą gumę tutaj. Słuchajcie, tą gumkę wyciągamy z jednej strony, z drugiej strony robimy dokładnie to samo. I teraz zobaczcie, jak łatwo naprawdę założyć coś takiego. To jest, no naprawdę, jak dla mnie jest to rewelacyjne. Choćby, słuchajcie, dlatego, że grając czasami w gry typu, nie wiem, Alvo, Firewall Ultra, czyli na przykład jakieś strzelanki albo gdzieś tam, nie wiem, w jakiekolwiek gry, gdzie naprawdę ruszamy mocno tą głową, doświadczyłem naprawdę kilka razy sytuacji, że te gogle mi albo spadały, albo się przesuwały, gdy tam gdzieś tam szybciutko głową poruszyłem, to one potrafiły mi się przesuwać. I słuchajcie, co najważniejsze, jak dla mnie, i podejrzewam, że dla wielu z Was będzie to samo, że zastanawiałem się, no dobra, taki wielki, kurczę, headstrap, no ale ja gram w słuchawkach. Jeżeli na przykład streamuję jakąś grę dla Was, no to używam słuchawek. I teraz słuchajcie, gdy ja to zakładam w ten sposób, sobie myślę, no dobra, ale gdzie ja założę słuchawki? I tutaj ten headstrap ma naprawdę świetne rozwiązanie, bo możecie go używać z przodu, możecie go używać na środku, a nawet z tyłu. I zastanawiałem się, czy podoła to naprawdę takiemu czemuś, że jeżeli ja przesunę je do tyłu albo do przodu, czy to dalej będzie trzymało mi naprawdę ten headset naprawdę na głowie, żeby on mi się nie przesuwał. I ku mojemu zdziwieniu naprawdę to działa. Słuchajcie, pokażę Wam szybciutko,
jak to założyć, a jest to naprawdę łatwo. Tutaj macie takie dwa zabezpieczenia, ale najpierw wkładamy jedno. Tu są takie zaczaski. Tu pamiętajcie, że to mam wam wejść. Tyk, jedno mamy. Tu wam pokażę drugie. Postaram się wam to zrobić przed kamerą, żeby to jakoś wyglądało. Najpierw tutaj ten środek, znaczy środek, no tutaj przytrzymujecie i dociskacie, aż usłyszycie taki klik. No i teraz sobie myślę, no dobra, no ale jak nie używam tych gogli, te słuchawki mają mi tak dyndać, za przeproszeniem? Nie. Tutaj macie coś takiego po bokach, że tą słuchaweczkę możecie sobie wpiąć tutaj. I słuchajcie, ta słuchawka jest przyczepiona. Także robimy to samo z drugiej strony. I już wam te słuchawki nie latają. Więc jak dla mnie następne rewelacyjne rozwiązanie. I teraz co najważniejsze, czekajcie, ja sobie podepnę te słuchawki, żeby one mi tutaj nie fruwały. Regulacja, słuchajcie, tego jest naprawdę bardzo duża. Jeżeli ktoś tam za przeproszeniem posiada dużą głowę, no ale wiadomo, no nie oszukujmy się, no nikt nie ma z nas wielkiej głowy, kurczę, i dla każdej głowy to pasuje. Choćby dlatego, że naprawdę bardzo duża tolerancja jest tej regulacji. I teraz co najważniejsze, tak jak już wspomniałem, jeżeli ja grałem w ten sposób, no tak jak wy na przykład używacie tych słuchawek, tych słuchaweczek, to nie ma to dla was żadnej różnicy, czy będzie to z przodu, czy będzie to po środku, czy będzie to nawet z tyłu. Ja grając i streamując dla was, gdy miałem to w ten sposób, pokażę wam tak, no czekajcie, pokażę wam tak, te słuchawki, no, czekajcie, odczepię, bo mi się ładują akurat słuchawki. Gdy ja miałem w ten sposób słuchawki, a nawet możecie zobaczyć, że w tym headstrapie grałem już w Rezydenta, a także w Arizonę, właśnie dlatego, żeby przetestować, czy to naprawdę zdaje egzamin, i uwierzcie mi, w 100% mogę śmiało polecić ten headstrap dla chociażby komfortu użytkowania w ogóle gogli. Także to wszystko ładnie tutaj pasowało. Czy używacie jakiekolwiek inne słuchawki? No ja używam akurat bezprzewodowych i uwierzcie mi, ja nie miałem z tym żadnego problemu. Co więcej, ojejku, chodźcie tu. Co więcej, gdy ten headstrap znajdował się z tyłu, on dalej trzyma naprawdę waszą głowę. To nie jest tak, że ktoś, kto to kupuje, jest na takiej zasadzie, że on musi być koniecznie na środku. Nie. Naprawdę możecie go regulować. Jest, jak widzicie, regulacja tego jest naprawdę dość duża. I co więcej, tak jak widzicie, czyli te gumeczki, poczekajcie, te gumki, które tutaj są pozostałości, żebyście tego nie zgubili, nie wiem, będziecie chcieli to sprzedać, albo sprzedajecie headset, albo coś takiego, no to te gumeczki możecie włożyć po prostu po zdemontowaniu z powrotem, a do przechowywania macie, tak jak już powiedziałem, zamszową torebeczkę i możecie sobie gdzieś to spokojnie schować. Podam wam teraz ceny, mniej więcej ile kosztują takie wynalazki. Nie denerwujcie się, bo generalnie jest to w sprzedaży w Wielkiej Brytanii, ale znalazłem dla was dokładnie to samo, dokładnie tego samego producenta właśnie też w Polsce. I teraz słuchajcie, na aplikacji Temu możecie dostać to, nie wiem czy słyszeliście taką aplikację, bo w Wielkiej Brytanii jest dość popularna. Kosztuje 21 funtów i 48
pensów. Nie jestem pewny, czy to jest darmowa przesyłka, czy będziecie musieli tam zapłacić. Na Amazonie kosztuje już 39 funtów i 99 pensów, a na eBayu jakimś dziwnym trafem znalazłem to za 22 funty i 49 pensów. I jest napisane, że jest to nowe, więc nie wiem dlaczego taka rozbieżność, ale no tak po prostu jest. I teraz słuchajcie, w Polsce na Allegro dostaniecie ten sam produkt, tego samego producenta już za 125 zł. Więc jeżeli chcecie mieć naprawdę świetny komfort w graniu, a uwierzcie mi, jest rewelacyjny i ten headset naprawdę nam się nie przesuwa, to uwierzcie mi, warto zakupić. Za chwileczkę pokażę Wam ten drugi headstrap, który też już zapowiedziałem na samym początku tego nagrania. Jest tańszy, może nie jest tak rewelacyjnie komfortowy jak ten, ale dalej spisuje się tak samo. No niestety nie trzyma tak samo sztywno głowy, no bo wiadomo, że to już jest nie coś takiego, tylko są to już takie paski, które za chwileczkę Wam pokażę, ale dalej spełnia swoje obowiązki, jakie powinno spełniać. Także słuchajcie, tak jak już wspomniałem, jeżeli chcecie czuć komfort grania w swoje gry i nie denerwować się, że ten headset Wam się przesuwa, a tak jak dokładnie wiecie, żeby obraz był krystaliczny i czysty w Waszych goglach, no to źrenice muszą znajdować się praktycznie centralnie w soczewkach, na samym środku soczewek. W związku z tym taki headstrap naprawdę mocno w tym pomaga, żeby ten headset się nie przesuwał podczas grania. Dobra, słuchajcie, szybka zmiana i pokazuję Wam następny produkt. I tak oto mamy już drugi zestaw gotowy. Słuchajcie, szybciutko, co w takim zestawie się znajduje. Wiadomo, pudełeczko, bo to w takim malutkim pudełeczku przyjechało, mniej więcej wygląda to tak. Tu oczywiście na pudełeczku w rogu widzicie firmę, która to produkuje. Instrukcja, żeby szybko dowiedzieć się, jak to założyć. Uwierzcie mi, za pierwszym razem zakładałem to bez tej instrukcji i wydawało mi się, że takie proste, ale sprawiło mi troszkę problemów za pierwszym razem, bo stwierdziłem, poradzę sobie, a gdzieś tam mi się zaczęło przesuwać i wiedziałem, gdzie popełniłem błąd, gdy zobaczyłem tą instrukcję. No trochę śmieszne, bo nie wcale takie trudne, ale ja miałem problem. Dobra, słuchajcie, pudełeczko odkładamy na razie, bo nam niepotrzebne. I to, co potrzebujemy, to jest takie. To jest skóra i mają na końcach oczywiście rzepy. Otwór na pokrętło z tyłu do regulacji, żeby było miejsce. I również paski, one są na gumkach, żeby też można było to troszeczkę naciągnąć i wyregulować sobie na głowie. No nie ma to już niestety takiej regulacji jak poprzednie urządzenie, ale dalej spełnia swoje obowiązki, więc zobaczmy, jak to się zakłada. Bierzmy nasze gogle. I na początku była taka sytuacja, mówię, kurczę, gdzieś tam coś założyłem, ale coś nie działa. Okazało się, że założyłem odwrotnie, założyłem w ten sposób, a to ma być założone w tym kierunku, żeby tutaj było to u góry, żeby te paski mogły wejść. Niby proste, ale zapomniałem o tak prostym szczególe. I teraz zaczepiamy to. Tu mamy, tak jak widzicie, miejsce na pokrętło, żebyśmy to mogli regulować. Teraz z tej strony wkładamy. Pamiętajcie, żeby napis, gdy ktoś się na to zdecyduje, był u góry. I oczywiście gumka tutaj. Zaciskamy to mocno. Jak widzicie, już tutaj wygląda to w miarę. I teraz najważniejsze, jeżeli ja przesunę to tutaj, postaram się Wam to tak pokazać. Starajcie się zakładać przy samym środku. Zaraz Wam powiem dlaczego. Nie ściskamy tak mocno. I zakładamy następne. Więc robimy
Robimy na dół. Te rzepy są tak mocne, że przy zakładaniu one gdzieś tam się zaczepiają. Ale to dobrze, ponieważ gdy gracie, one naprawdę spełniają swoje funkcje i ten pasek i te gogle naprawdę wam się nie przesuwają. I teraz tutaj mamy ostatni paseczek, który musimy koniecznie, tutaj jest takie, w swoich goglach macie, jest niżej i one się na tym muszą oprzeć. Ten pasek, żeby on nie podjeżdżał wam do góry, więc go zsuwacie i staracie się go jak najbardziej ściągnąć, a to dlatego, wam pokazuję czemu, że gdy będziecie grać, to wam nie będzie zjeżdżać i tu nie będzie wam kolidować. Słuchajcie, wygląda to w ten sposób. Co mogę powiedzieć? No nie wygląda to już tak może profesjonalnie jak ten headstrap, ale jeżeli ktoś naprawdę chciałby tylko zobaczyć, jak to wygląda, to jest dużo tańsze i uwierzcie mi, że to dalej spełnia tą samą funkcję. Jest jedna rzecz, która mi się od razu nasunęła. Jest to ciężkie troszeczkę w regulacji na głowie, ale czy spełnia swoją funkcję? Tak, mogę powiedzieć, że w 100% spełnia, tylko że problem jest w regulacji, gdy już sobie założymy te gogle, to w regulacji jest troszeczkę problem z tymi paskami, więc jeżeli gracie tylko wy na tych goglach, to myślę, że troszeczkę się pomęczycie przy regulacji tego za pierwszym razem, ale wiadomo, że drugi raz już jeżeli będziecie grać, no to one już będą, te paski już będą wyregulowane, więc nie powinno sprawiać wam to żadnego problemu w przyszłości, czy za drugim, trzecim, czwartym, piątym razem sobie będziecie grać na swoich goglach, to nie będziecie musieli tego przecież regulować. To jest na tyle dobre, że po prostu kręcicie i to wam się automatycznie wszystko tu przesuwa. Nie wiem, czy będzie widać troszeczkę. Widzicie? Troszkę się chowają, one po prostu zaciskają wam się na głowie i naprawdę oba te headstrapy naprawdę spełniają swoją funkcję. Ten troszeczkę gorzej, a ten drugi w 100% spełnia swoją funkcję. Dlaczego chcę jeszcze o tym pomówić, o tym akurat? Chociażby pierwsza rzecz jest dużo tańszy i jeżeli ktoś po prostu, tak jak już wspomniałem, chciałby wypróbować, czy to faktycznie zdaje egzamin, no to kupuje po prostu tańszy. I tak samo na Amazonie ten kosztuje zaledwie 19 funtów, gdzie ten na Amazonie kosztuje 39. No to słuchajcie, różnica jest 20 funtów. I teraz na Allegro ten duży, plastikowy, z tą wyścielaną gumą tutaj, która naprawdę świetnie, tak jak już wspomniałem, wpasowuje się wam w głowę, kosztuje 125 zł, a ten raptem 50, pomiędzy 50 zł a 80. Wszystkie oczywiście linki do tych headstrapów macie pod tym filmem i możecie sobie wybrać. Jeżeli ktoś z was mieszka w UK, no to kupuje w UK, czy to na Amazonie, czy na eBayu, czy tak jak już wspomniałem, na tym Temu, tej aplikacji. Oczywiście, jeżeli ktoś mieszka w Polsce, zostawiam stronę do Allegro. Może i dostaniecie gdzieś tańszą wersję, jakąś używaną. No to nie jest żaden jakiś sprzęt techniczny, który on się tam psuje, więc może uda wam się gdzieś dostać dużo tańsze. I teraz najważniejsze porównanie, który ja osobiście polecam. Z ręką na sercu musicie mi uwierzyć, że testowałem oba i w 100% może jest droższy ten, ale jest, jak dla mnie, grało mi się w tym 100 razy lepiej, mimo że tutaj słuchawki mogliśmy mieć w każdym położeniu i nie przeszkadzały, ten headstrap nie przeszkadzał w żadnej sytuacji, no bo wiadomo, nie ma tego tutaj pokrętła, jest to troszeczkę, te taśmy są mniejsze oczywiście i nie kolidowało z naszymi słuchawkami, ale dalej
w 100% polecam ten droższy. Jeżeli chcecie stać was, żeby wydać, nie wiem, różnica między tym tańszym a tym droższym jest około 75 zł, no to polecam wydać te 75 zł więcej i kupić naprawdę już profesjonalny i uwierzcie mi, rewelacyjny produkt, gdyż przestało mnie irytować przesuwanie się gogli na mojej głowie czasami. Wiadomo, że gdzieś tam sobie jak ściśniemy, no to na jakiś tam okres jest fajnie, ale za chwileczkę ta głowa troszeczkę od tej ciasności troszeczkę boli. Nie wiem jak wam, ale mi na przykład to czasami przeszkadzało. Musiałem gdzieś tam luzować zaraz z tyłu te pokrętło, bo mnie denerwowało. A tutaj spokojnie wyregulujecie sobie tutaj, nic was tutaj, uwierzcie mi, nic was nie ciśnie, bo ta guma jest naprawdę mięciutka i wpasowuje się w wasz kształt głowy. Czy jest warto kupić jeden albo drugi? Tak. I tak jak już wspomniałem, nie chciałbym się powtarzać, ale naprawdę powtórzę. Komfort grania w wirtualnej rzeczywistości, gdy ten headset nam się nie przesuwa, jest naprawdę, jak dla mnie, priorytet. Jest to, przynajmniej przestało być irytujące i nie musiałem się denerwować. Głowa przestała mnie przede wszystkim boleć, ponieważ nie ściskałem tego headsetu mocno. Oba headstrapy sprawują się świetnie, tak jak już wspomniałem. Ten większy, droższy spełnia swoją funkcję w 100%. Nie wiem jak długo grałbym na tym, czy te rzepy będą się odklejać, czy też nie. Grałem kilka razy i nie miałem z tym żadnego problemu. Raz tylko mi się rzep odpiął jeden, ale miałem go po prostu za ciasno spięty i mi odskoczył, ale na głowie szybko sobie przypiąłem z powrotem i dalej sobie grałem. Wygląda, jeżeli chodzi o wygląd, na przykład to podoba mi się bardziej. No to takie jest, nie chcę mówić, że jest to nieprofesjonalne, ale po prostu ja jestem, jakby powiedzieć, gadżeciarzem, czyli po prostu lubię gadżety i to jest dla mnie takie naprawdę rewelacyjne. Jeżeli miałbym ocenić w skali do 5, słuchajcie, nie ma lepszego produktu. 5 na 5 to jest rewelacyjna ocena i uwierzcie mi, warta swojej ceny, więc jeżeli chcecie zakupić, to naprawdę polecam ten droższy, a naprawdę nie pożałujecie. To też jest ok. Jest tańsze, ale tak jak już powiedziałem, jestem gadżeciarzem, więc polecam coś takiego. Jeżeli was nie stać, na sam koniec właśnie jeszcze powiem jeszcze raz, jeżeli po prostu, może nie, że nie stać, ale po prostu jeżeli chcecie zaryzykować i sprawdzić, jak to się będzie sprawować, możecie go zakupić tańszy, ale nadmieniam. Możecie się do tego zrazić, gdyż jeżeli wam się odepnie raz, drugi, trzeci albo coś takiego, coś się wydarzy, no to stwierdzicie, że nie. Więc polecam wydać troszeczkę więcej tych złotówek i kupcie naprawdę rewelacyjny zestaw, który spełni wasze oczekiwania. Słuchajcie, na dziś to tyle. Tak jak już wspomniałem, do tych wszystkich headstrapów, czyli do jednego i do drugiego, macie linki pod tym filmem i mam nadzieję, że troszeczkę wam pomogłem w wyborze takiego zakupu. W związku z tym naprawdę dziękuję ślicznie za każdego suba, za każdego lajka i pamiętajcie, jeżeli byliście tutaj pierwszy raz, no to koniecznie zostawcie tego suba i pamiętajcie o tej łapeczce. Ja się z wami cieplutko żegnam i do zobaczyska już wkrótce.